Nie da się budować solidarności bez gniewu i radykalnych ekspresji. Poświadczają to dzieje udanych ruchów społecznych jak Solidarność. Gniew stał u źródeł czarnych protestów w Polsce i dał siłę strajkowi kobiet. Gniew sprawił, że akcje MeToo stały się na Zachodzie masowe. Gniew wytworzył siłę Black Lives Matter. Dziś gniew powoli dochodzi do głosu w środowiskach LGBT+, co daje nadzieję na powstanie prężnego ruchu społecznego na rzecz ich praw. Jednak nie mniej ważne niż gniewne ciała gromadzące się w protestach w publicznych przestrzeniach są gniewne słowa, radykalne, przekraczające uznane formy ekspresji. Bo to, co piszemy, mówimy z publicznych scen, wykrzykujemy, sprawia, że możemy się wspólnie z innymi rozpoznać jako uczestniczki i uczestnicy wspólnej walki o wspólne cele. Bez gniewnych słów gniew jest ślepy, łatwy do zmanipulowania. Kto dziś mówi walka o klimat, mówi też walka o demokrację i odwrotnie. Bez wielkiej naprawy demokracji nie uda się zbudować skutecznej, więc także popieranej przez społeczeństwa polityki klimatycznej. A trzecim elementem tego splotu jest integrująca się Europa. Przekonanie, że jeśli nie zatrzymamy katastrofy klimatycznej, będziemy egzystować i w piekle natury, i w piekle politycznym, staje się coraz częstsze. Wokół tych kwestii organizuje się obecnie centrum naszego idei świata. Unia niespiesznie, ale w miarę klarownie zaczęła budować proklimatyczne polityki, ale przykrywa je i banalizuje koszmarny zalew pustosłowia, frazesów o zielonej polityce, serwowanych publiczności przez polityków wszelkich barw po to, by zachować własną bierność i niechęć do realnych działań. Fakt, że walka o klimat splotła się z walką o demokrację, tyleż umacnia nadzieję na lepszy świat, co utrudnia ich spełnienie. Elity polityczne Europy, od lewicy do prawicy, muszą bowiem zmienić swoje nawyki, podzielić się władzą z obywatelkami i obywatelami, czyli ją zdemokratyzować i zdecentralizować. A to oznacza, że muszą wpierw zrozumieć, jak szkodliwe dla funkcjonowania demokracji są ich własne interesy i profity. Do tego trzeba jednak albo wybitnych osobowości politycznych, albo potężnych presji społecznych. Takich osobowości nie mamy w Europie w nadmiarze, więc organizowanie presji wydaje się łatwiejsze, zwłaszcza, że sprzyjają im klimatyczne zdarzenia, coraz bardziej odczuwalne przez społeczeństwa. Niech zabrzmi to brutalnie. Albo uda nam się przeprowadzić solidarnościową transformację ekologiczno-demokratyczną ze znacznym udziałem lewicy oraz innych sił i ruchów obywatelskich, albo też okaże się, że w doniosłych momentach historycznych ruchy i partie lewicowe stać głównie na frazesy. Wtedy trzeba będzie im powiedzieć: całujcie nas wszyscy w dupę.